Witam serdecznie. Biebrzański Park Narodowy, zajmujący powierzchnię blisko 600 km2, jest największym polskim parkiem narodowym. Na jego terenie znajdują się rozległe obszary bagienne. Przede wszystkim największe w Polsce kompleksy torfowisk, które są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Zapraszam na wycieczkę po tym jednym z najcenniejszych przyrodniczo terenów w Polsce. Najbardziej emblematycznym gatunkiem dla biebrzańskich torfowisk jest wodniczka. Liczebność tego ptaka w Polsce szacowana jest na około 3000 śpiewających samców, co stanowi około 30% całej światowej populacji. Największe zagęszczenie osiągają na nadbiebrzańskim bagnie ławki. Wodniczka jest gatunkiem narażonym na wyginięcie w skali globalnej. Niestety, choć polska populacja jest raczej stabilna, to notuje ona znaczne spadki liczebności na Białorusi, która jest główną ostoją tego gatunku. Główne zagrożenia dla wodniczki to osuszanie i zarastanie turzycowisk, na których gniazduje. Wypatrując wodniczki, należy uważać, żeby nie pomylić jej z blisko spokrewnioną rokitniczką, która występuje w całej Polsce, a na bagnach biebrzańskich jest jednym z liczniejszych ptaków. Wodniczka różni się od rokitniczki paskiem biegnącym przez środek głowy, a także bardziej wyraźnym rysunkiem z wierzchu i boków ciała. Rozległe tereny podmokłe nad Biebrzą są miejscem lęgów wielu gatunków ptaków siewkowych. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest krzyk, którego widowiskowe loty tokowe można obserwować na mokradłach w całej Polsce, od kwietnia do czerwca. W czasie lotu tokowego wydają one wibrującymi sterówkami dźwięk przypominający beczenie, np. owcy. Stąd nazwa bekasy, która określa krzyka i blisko spokrewnione z nim gatunki. Kolejnym ptakiem siewkowym, którego wciąż stosunkowo łatwo można spotkać nad Biebrzą, jest rycyk. Często można je zauważyć, jak przepędzają np. wrony ze swojego rewiru lęgowego. Jeszcze niedawno rycyk był dość licznie lęgowym ptakiem w dolinach polskich rzek. Jednak od lat obserwowane są drastyczne spadki jego liczebności, czego efektem jest wycofanie się go z wielu miejsc, gdzie niegdyś wprowadzało lęgi nawet wiele par. Podobnie jak dla wodniczek, największymi zagrożeniami dla rycyków jest wysychanie i zarastanie terenów podmokłych, ale również presja ze strony drapieżników, która przyczynia się do niskiego sukcesu lęgowego tych ptaków. Zupełnie inna jest sytuacja dudka, którego można spotkać w okolicy wielu nadbiebrzańskich wsi. Dudki występują w całej Polsce, ale najliczniej w dolinach rzecznych na wschodzie kraju. Jest on z pewnością jednym z najbardziej osobliwych polskich ptaków. Ze swoim długim dziobem, charakterystycznym czubkiem,
i czarno-białymi zaokrąglonymi skrzydłami, jest nie do pomylenia z żadnym innym ptakiem. Najłatwiej wykryć go po charakterystycznym głosie, który był codziennie rano jednym z pierwszych dźwięków, jakie słyszałem po przebudzeniu się w czasie mojego pobytu nad Biebrzą. Rozległe nadbiebrzańskie tereny otwarte są oczywiście miejscem żerowania wielu gatunków ptaków szponiastych. Najczęściej można spotkać błotniaki stawowe i łąkowe, które w czasie lotu patrolowego nisko nad ziemią wypatrują zdobyczy. Rzadziej na niebie pojawia się sylwetka większego ptaka, np. orlika. Biebrzański Park Narodowy jest jedynym stałym lęgowiskiem orlika grubodziobego w Polsce. Jednak znacznie częściej można spotkać tu orlika krzykliwego, którego widać na nagraniu. Orliki krzykliwe są jaśniejsze, nieco mniejsze i mają węższe skrzydła. Jednak przy oznaczaniu orlików należy zachować szczególną ostrożność, ze względu na hybrydyzację orlika krzykliwego i grubodziobego. Biebrzański Park Narodowy to nie tylko rozległe tereny otwarte, ale również lasy, głównie podmokłe brzeziny i olsy, w których żyje wiele owadów, ssaków i ptaków. Jednym z nich jest dzięcioł białogrzbiety, o którym mówiłem nieco więcej w filmie z Poleskiego Parku Narodowego. Gatunek ten preferuje stare lasy liściaste, z dużą ilością martwego drewna. Dlatego najczęściej można go spotkać w puszczach południowej i wschodniej Polski. Natomiast nie występuje w Polsce zachodniej i północnej. Jednym z najbarwniejszych polskich ptaków jest dziwonia, która dość powszechnie występuje na terenach podmokłych w całej Polsce. Jest jednym z najpóźniej przylatujących do Polski ptaków, gdyż większość pojawia się dopiero w drugiej połowie maja. Co ciekawe, nie zimuje w Afryce, jak większość europejskich migrantów długodystansowych, ale w Indiach. Samce osiągają czerwone upierzenie dopiero w 3. roku życia. Drugoroczne samce wyglądają jak samice i są szaro-brązowe, jednak już śpiewają i przystępują do lęgów.
Innym ciekawie ubarwionym ptakiem mokradeł jest podróżniczek, którego samce odznaczają się niebiesko ubarwionym gardłem. Najczęściej w Polsce można spotkać podróżniczki z białą plamką na gardle, należące do podgatunku Cyanecula. Jednak na przykład w Karkonoszach lęgowe są ptaki z rudą plamką, z podgatunku Sphecika, którego główne populacje lęgowe są na przykład w Skandynawii. Podróżniczek należy do rodzaju Luscinia, podobnie jak słowiki. Śpiewa jednak znacznie ciszej od pospolitego nadbiebrza słowika szarego. Dużo łatwiej go jednak zauważyć, ponieważ słowiki śpiewają z reguły z gęstych zarośli i rzadko pokazują się obserwatorowi. Nie sposób mówić o Biebrzańskim Parku Narodowym bez wspomnienia o łosiach, dla których park jest najważniejszą ostoją w Polsce. Zaobserwowanie łosia na rozległych biebrzańskich bagnach może się jednak okazać niełatwym zadaniem. Ja znalazłem 2 osobniki, ale odległości od nich były naprawdę duże. Jak widać, czasem może być łatwiej spotkać łosia na Lubelszczyźnie, czego przykładem jest mój ostatni film. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten film, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i klikniesz łapkę w górę. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich filmów.